Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś w końcu odbieramy naszego kampera i od tego momentu zaczyna się prawdziwa przygoda, prosto z Los Angeles. To właśnie tutaj ruszamy w podróż, na którą tak długo czekaliśmy. Pamiętajcie też, że zbliżamy się do magicznego 1 000 000 subskrypcji. W tej serii planuję zdobyć ten 1 000 000, więc koniecznie zasubskrybujcie kanał i pomóżcie mi osiągnąć ten cel. Dziękuję, że jesteście ze mną. Bez Was ten 1 000 000 byłby tylko marzeniem. Patrzcie, jak całą rodziną zarabiają. Ojejo, co tu się dzieje? No, takie odbieranie nas to ja szanuję. Brzydal. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Los Angeles. W takim motelu się zatrzymaliśmy na noc. Właśnie idziemy na siłownię, na Muscle Gym. Rozwiązuję się właśnie na Venice Beach, przepraszam. Venice Beach. Zawsze chciałem tam zrobić trening. To jest taka kultowa siłownia tutaj na zewnątrz, przy plaży. Także bardzo się cieszę, że tam idziemy. A o 10 mają nam już podstawić kampera. Także od dzisiaj oficjalnie zaczynamy podróż kamperem. Ale się cieszę, ale to będzie przygoda. No i wchodzimy na Venice Beach troszkę od innej strony. Nie od tego głównego napisu. To nie mogę pokazywać. Fajnie tu być znowu, jestem trzeci raz. Pierwszy raz jak tutaj byłem, jak były czasy covidowe, no to wiadomo, była lipa. Wszędzie tutaj były rozłożone namioty, wszędzie byli bezdomni. No nie było fajnie, naprawdę była tragedia, byłem załamany tym miejscem. Byłem później, parę lat później i było dużo lepiej. W sumie 3 lata temu chyba, jakoś tak. No i jesteśmy znowu. W kosza grają. Jeszcze wszystko pozamykane, także później jak tutaj już to otworzą, to przyjdziemy Wam pokazać. Tutaj jesteśmy już w ogóle prawie naszą całą ekipą, którą jedziemy na Burning Mana. Jesteśmy tutaj w 9 osób, plus jeszcze 6 będzie na miejscu. 15 osób jedziemy, także będzie znakomicie. W ogóle wiedziałem, że bardzo dużo osób, znaczy może nie bardzo dużo, ale dużo więcej osób jedzie na Burning Mana niż myślałem. Także pewnie jeszcze nie jednego Polaka się tam spotka. Ale to będzie ciekawy festiwal. To jest coś więcej niż festiwal. Dla niektórych ludzi to jest po prostu coś, na co czekają cały rok, żeby się przenieść do tego innego świata. Właśnie Burning Man. O, wspaniałe. Kurczę, siłownia jeszcze zamknięta. Patrz, jaką limuzyną gość przyjechał. Dobry jest. Podjechał dokładnie teraz. Ciekawe, czy sobie idzie w kosza pograć. Niezły. Patrz, tutaj koszulki sprzedają ze Schwarzeneggerem. Venice Beach, Kalifornia, bo właśnie tutaj ta siłownia Muscle Gym. To jest, nie wiem czy jego, czy była, ale taka sławna właśnie od niego. Tu dodatkowo jest jeszcze tu inna oczywiście. Fajnie, no nie jest, dobra, więcej Wam pokażę właśnie jak tutaj już będzie potwierane, no bo teraz widzicie jak jest. Nam się plany zmieniły, bo siłownia jest jeszcze zamknięta, także idziemy odebrać kampera, najpierw czekamy aż nam go przywiozą. To od razu Wam pokażę. Zaraz zobaczcie, jakiego pięknego kamperka mamy na Burning Mana. Tylko tak jak Wam mówiłem, teraz go mamy na 7-8 dni. Później lecimy do Nowego Jorku i odbieramy jednego. Mieliśmy teraz godzinne szkolenie, co jak ogarniać, ale jest ekscytacja. Teraz musimy przepakować go, dziewczyny będą pakowały wszystko, my idziemy na siłownię i później musimy go zawieźć gdzieś na kemping, bo no tutaj nie może stać. Jest po prostu kara jak się tu stoi, także trzeba go postawić w bezpiecznym miejscu przede wszystkim. Chciałem pamiętać o tym, że jesteśmy w Los Angeles, a nie chcielibyśmy, żeby cokolwiek nam zginęło. Mój partner in crime! Niestety będziecie musieli na niego patrzeć przez najbliższe parę dni. Najgorzej. Jest Mati jeszcze.
Mati, pomachaj. Mati, Pomachaj do kamery. Idziemy poćwiczyć. I później zaczynamy piękne zwiedzanie Beverly Hills, Hollywood, Downtown i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest co robić w tym mieście. No i dobra, jesteśmy. Dawid, pokaż klasę. Tak wygląda siłownia. 4 ciepło zrobiło. Normalnie, wiecie, chcieliśmy być o 8, to by było elegancko, ale już jest 11. Tutaj jest zasłonięte. Tak, tu jest przyjemnie, dobra, to chodźmy tam. Tam, gdzie nieprzyjemnie. Pajak idzie, ty, pajak idzie. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest Ameryka. Ale klimat. Wow. Mały Tony Hawk. Tutaj tak można powiedzieć, że zaczynamy naszą trasę kamperem i tutaj ją skończymy. Ponieważ tutaj odbieramy pierwszego kampera. Wiadomo, pojedziemy tam i tam, ale później polecimy do Nowego Jorku i tam pojeździmy. Zaczniemy Route 66 dokładnie w Chicago. No i ona się kończy lub zaczyna w Los Angeles. Jak ja tu byłem 5 lat temu, w 2020 albo 2021, w 20, co tu się działo. Teraz to jest tak piękne miejsce, tak turystyczne i no w ogóle wakacyjne, a wtedy wszędzie namioty. Pamiętacie, co mówiłem o tych dziwnych ludziach? Teraz dalej działam. No i pozdrawiamy z naszego kampera, Jest. w którym spędzimy następne ile dni? 8? Nie, Do drugiego to 8 chyba, no. może 8. Później lecimy do Nowego Jorku, będzie dobry. Ale ten kamper i ten kolejny nie wzięły się znikąd. Zaraz, gdy jedziemy na kemping, wszystko Wam dokładnie opowiemy, bo jesteśmy tak mega zadowoleni, tak szczęśliwi, Bardzo. że no nie da się tego wyrazić teraz tak słowami w ciągu jazdy. Będzie trzeba tam spokojnie nagrać, jak już dojedziemy. Jedziemy do Hollywood, czy do Hollywood do jedziemy. Hollywood. Jedziemy zostawić kampera na kempingu i później zaczynamy zwiedzanko miasta. I stoimy właśnie w takim korku, że aż szok. A jeszcze jest taka godzina, że jeszcze nie powinno być, ale już są. Także nic. Powiem Wam, że dzisiaj normalnie jak przyjechał ten kamper, ta pani nam zaczęła opowiadać, co jest, Taka co jest, co. ekscytacja. Wow, taka przygoda niesamowita się zaczyna. To jest wspaniałe. Jesteśmy w Hollywood RV Park. Tutaj chcemy zobaczyć, zostawić sobie. O, policja! No, nasza pierwsza nocka dzisiaj będzie. Dawid z Matthew zaproponowali, że możemy u nich spać, bo mają salon w apartamencie, który wynajmują. Ale ja tak mam ochotę spać już w kamperze. Już tak totalnie zacząć tą przygodę. Odcinki z naszej wyprawy po USA wspiera Upcars, ekipa, która sprowadza auta, motocykle, quady, a nawet łodzie z całego świata. To właśnie oni są głównym sponsorem tej podróży. Na ich stronie macie możliwość samodzielnego licytowania aut. Link do strony z licytacjami znajdziecie w opisie, a z kodem WOJOWNIK10 wpadnie Wam jeszcze 10% zniżki. Zapraszam Was serdecznie na ich stronę, żebyście sobie sprawdzili. W opisie dokładnie znajdziecie ich stronę internetową, ich Instagrama, Facebooka, TikToka. Także serdecznie polecam. Chodźcie zobaczyć, co tutaj jest. Dodatkowo musicie wiedzieć, że oni nie ściągają samochodów tylko z USA, ale także ściągają z Kanady, z Japonii, z Dubaju, Szwajcarii, Korei, Chin i całej Europy. Dobra, chodźcie zobaczyć, jak wygląda nasz kamper w środku. Od razu Wam mówię,
Tutaj wszystko jest zabezpieczone taśmą, ponieważ jedziemy na pustynię, jedziemy na Burning Mana, także wszędzie będzie pełno pyłu. No i postarali się o to, żeby świetnie było zabezpieczone. Jeszcze raz bardzo dziękujemy chłopakom z Upcars za to, że nam pomogli w tej kwestii, czyli w kamperze. Tutaj jedno łóżeczko na górze, drugie tutaj, gdzie mamy do siedzenia miejsce, rozkłada się też, jest dwuosobowe. Mamy piękną kuchnię, tutaj jest telewizor jeszcze, w środku mamy calutki sprzęt, jakiś toster, czajnik, suplementy, oczywiście od SFD. Dziękuję bardzo też. Ekspres do kawy, tutaj miejsce, gdzie można gotować, 2 palniki, mikrofala, tutaj taka szafeczka, tutaj trzecie łóżko, takie główne sypialnie, oczywiście wszystkie szafki. Pokażę Wam, jak wygląda łazienka, prysznic, toaleta, no ale my akurat z tego korzystać nie będziemy, ponieważ będziemy na pustyni. Jeśli byśmy korzystali z toalety, no to by śmierdziała jak w toj-toju, nie ma co ukrywać. Tu też jeszcze umywalka do mycia, lustro. No, tutaj w ogóle wiadomo, wszędzie są okienka, ale mamy je zabezpieczone. I jeszcze dodatkowo, wiecie, my jedziemy na festiwal. W nocy będziemy się bawić, w dzień będziemy spać. Na pustyni przy takich upałach, też przy słońcu cały czas. Świetnie, że nam to zabezpieczyli. Z przodu szyby też są oczywiście zasłaniane, także będzie całkowita ciemność. Stopery do uszów i będzie idealnie. Tu jest w ogóle świetnie to wszystko zaplanowane, bo wszystko, co jak się obsługuje, mamy QR-kody, dodatkowo mamy tam tableta i ten tablet, w tym tablecie też są filmiki, dokładnie instruktażowe, jakbyśmy nie wiedzieli czegoś jak robić. Tu jeszcze wypas mamy taki, mamy tutaj jeszcze jeden telewizorek, tu mamy lampki nocne, poczytać sobie coś wieczorem albo coś, no wiadomo, nie będziemy mieli na to czasu, bo nie przyjechaliśmy tutaj czytać książek, nie? Tylko się bawić i muzyka będzie bombiła cały czas. Ale sam fakt, ten kamper jest po prostu świetny. Dobra, rozsuwamy. Część numer 2. Out. A jednak ona miała rację. Miała rację, ty spryciula. I popatrzcie teraz, ile tutaj się miejsca robi. Było tyle, a tutaj będzie teraz już lekko ponad metr. Apartament. Mati spokojnie może się zmieścić na... Leciutko. Dwupokojowe. I popatrzcie, ile tu teraz jest miejsca. Normalnie można sobie tańczyć cały festiwal, jakby nigdy nic, jak będzie za gorąco na zewnątrz albo za zimno. Albo jak będzie wiało. Albo jak będzie wiało i będzie straszny dust, jak się mówi. Burza piaskowa. Pył, burza piaskowa, pył. Bo chciałbym Wam powiedzieć tak, tam jak pojedziemy sobie na Burning Mana, w ciągu dnia 30 parę stopni, 36, 8, coś takiego ma być, 32? Nie, Ponad 30, między 30 a 40. Będziemy na środku pustyni, a w nocy ma być 16, a nawet trochę niżej. Także musieliśmy też się zabezpieczyć, wziąć gorące rzeczy. Gorące, ciepłe rzeczy. Gorące. Upcars, naprawdę polecam. Ja Wam w ogóle pokażę tutaj w tej serii wiele fajnych amerykańskich samochodów, bo mnie samochody bardzo jarają, szczególnie te stare amerykańskie, jakieś te Fordy, Mustangi i tak dalej. Także Wam pokażę. Jeśli będziecie chcieli, chłopaki bardzo chętnie dla Was ściągną taki samochód tutaj z Ameryki. Dodatkowo, jeśli wejdziecie jeszcze na stronę, użyjecie kodu Wojownik 10. Aha, tam są jeszcze licytacje, to jest jeszcze fajne, możecie sobie licytować też. Jeśli użyjecie kodu Wojownik 10, dostaniecie też zniżkę 10%. Zobaczcie, ile to się wysunęło. Wygląda, jakby to było naprawdę... Ile to może być? Z pół metra? Nie, może z 80 cm? Nie, no co ty? 60? No. No czekaj, przymierz. Akurat będzie tak. Taki żarcik. No, a w środku wygląda, jakby naprawdę wiele się zwiększyło. W ogóle patrzcie, jakie ludzie tu mają przyczepy. To jest totalnie mieszkanie dwupokojowe i to takie konkretne. Świetnie to wygląda. Bo wiecie, dużo osób w Ameryce na przykład też mieszka na kempingach, mieszka po prostu w przyczepach, bo nie stać ich na normalne życie. Szczególnie tutaj też w Los Angeles jest bardzo duży poziom i procent bezdomności, ale to tylko dlatego też, że tu jest strasznie drogo i ludzi nie stać na to, żeby sobie wynajmować, a do tego dochodzą, wiadomo, narkotyki, choroby psychiczne i tak dalej, ale to zobaczycie w przyszłym odcinku. Pojadę Wam pokazać najgorszą dzielnicę, nie wiem czy w całych Stanach Zjednoczonych, ale na pewno dzielnica, na której mieszka najwięcej bezdomnych. Tam mieszka prawie 50 000 bezdomnych. Wyobraźcie sobie. Piękny samochodzik Davida i Matiego. No dobra, nic, my się zbieramy, jedziemy na zwiedzanie. Jeszcze raz Upcars, dziękuję bardzo. A Wy w każdym odcinku naszej wyprawy po Stanach Zjednoczonych możecie zajrzeć na dół do opisu i tam znajdziecie link. Pozdro. Musimy sobie kupić rowery na Burning Mana.
I patrzymy, akurat jakiś gościu sprzedaje tu chyba wszystko z chaty, co wyciągnął. Ty ma śpi? Ten ma świetne koła. Ale ten chłop był zgrzany, szok po prostu. Znaczy nie ten, który sprzedawał, ale jego ziomek. Nie no, straszny fentanyl to jest straszna sprawa, serio. Powiem wam szczerze, że jestem tak pozytywnie zaskoczony, jak teraz jest fajnie tutaj w tym Los Angeles. Serio, no to nie jest to miasto, które ja widziałem, ale mi się źle ułożyła koszulka przez ten plecak. To nie jest to miasto, które ja pamiętałem, w którym byłem. Teraz jest naprawdę świetnie, jestem zachwycony. Bardzo pozytywna zmiana. Czekajcie, gdzie musimy iść? Private parking, Hollywood sign, tam. Macie znaki, gdzie iść, żeby zrobić dobrą fotę. No i dobra, moi kochani, jesteśmy pod napisem Hollywood. W 1923 roku powstał napis Hollywood Land, który był reklamą firmy deweloperskiej po prostu. W 1949 usunięto Land i zostało Hollywood. Chyba najbardziej znany napis świata, który tak wygląda. Także w górach litery postawione. Każdy go chyba kojarzy. Moi drodzy, Hollywood. Każdy marzy, żeby tutaj przyjechać i zostać gwiazdą. Gwiazdą filmową. Pojedziemy później na Hollywood Aleję Gwiazd. Pokażemy wam, jak to wygląda. Pomyślcie sobie stąd. Stąd nie wygląda to jakoś mega ogromnie. A każda z liter ma 14 metrów wysokości i cała długość napisu to 110 metrów. To jest naprawdę sporo. Z takich ciekawostek, które jeszcze powinniście wiedzieć na temat napisu Hollywood, to jest to, że w 2010 ten napis miał zostać rozebrany. Ale ludzie tutaj, którzy mieszkali, nie zgodzili się na to, zrobili zbiórkę na to, by fajnie go naprawić i żeby przetrwał, żeby został tu, gdzie jest. Jest to chyba jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Kto by nie chciał zostać gwiazdą Hollywood? Znaczy może ja bym nie chciał, ale na pewno wiele osób by chciało. Chociaż zagrać w filmie? Czemu nie? Panie Kowulski, zapraszam do kontaktu. Z chęcią zagram w jakimś pana filmie. Dobra, czas teraz na Aleję Gwiazd i zobaczyć jakieś gwiazdy. Dokładnie gwiazdy. Raczej gwiazdy gwiazd. Tak będzie chyba dobrze powiedziane. A najbardziej, którą chcę tam zobaczyć, Muhammad Ali. Jest jedyna gwiazda, która nie leży na ziemi, tylko wisi na ścianie. Hollywood, czyli symbol marzeń, sławy. Marzeń o tym, by właśnie zostać gwiazdą filmową. Ale często bywa tak, że to po prostu zwykłe złudzenia, moi drodzy, bo ludzie sobie wyobrażają nie wiadomo co, przyjeżdżają i niestety, ale ich marzenia kończą się tak, że taka osoba kończy na ulicy, kończy na Skid Row, ponieważ nie stać go na to, żeby mieszkać w tym drogim mieście, czyli w Los Angeles. A w ogóle Hollywood tutaj, w ogóle ten teren to kiedyś było osobne tak miasto czy miejscowość taka, którą przyłączyli później do Los Angeles. No ale wyobraźcie sobie, ile ludzi oglądających różne filmy zamarzyło właśnie o sławie. No ale jeśli już ktoś zostaje gwiazdą Hollywood, no to jest naprawdę gwiazdą. Nie ma co. Patrzcie, nawet Leslie ma swoją gwiazdę. W Hollywood znajduje się 2700 gwiazdek. Gwiazd... Ojeju, co mu się dzieje? Ojeju, co tu się dzieje? Chłopu coś odpaliło w głowie. Największe gwiazdy filmowe, jacyś muzycy i inne gwiazdy, bo Muhammad Ali był bokserem, no i mają tu swoje gwiazdy. Dziwię się, że jedna z polskich gwiazd tutaj nie trafiła. Nasza największa gwiazda,
A nie, czekajcie, ona była w Bollywood. Gwiazdą Bollywood, nie w Hollywood. A koniec końcem jesteśmy z tego samego miasta. To są fury. Albo tu, albo taka. Co kto lubi. Myślę, że Upcars będzie mógł wam sprowadzić, co tylko będziecie chcieli. Bez żadnego problemu. Idziemy właśnie na Aleję Gwiazd. Weszliśmy przez przypadek do takiego sklepu, bo się kapnąłem, że nie mam spodni na Burning Mana żadnych. A swoich ubrań takich normalnych się nie bierze, no bo później trzeba wyrzucić wszystko, bo jest tak rozwalone totalnie. Od tego całego pyłu tam i no przede wszystkim od pyłu. Także kupiłem sobie, akurat weszliśmy do sklepu, który prowadziły panie Tajki. Zagadałem do nich po tajsku, się ucieszyły bardzo, dały nam od razu zniżki. No mówię, sami swoi. No, kupiłem sobie jedne spodnie w słonie z Tajlandii. W Tajlandii kosztują $2,5, tutaj 25. Chociaż 20 chyba mi dały za taniej. Chyba po 15 mi dały. No ale i tak, tak spora przebitka. Ale spoko, wiadomo. Jesteśmy w Hollywood. Piękny Mustang. Jesteśmy w Hollywood, a nie w Bangkoku. Moi drodzy, jak widzicie, wszędzie są tutaj te gwiazdy. Jedna koło drugiej. Ale nie myślcie, że każdy może tutaj sobie tak trafić. Chociaż nie jest to też tak trudne, jakby wam się wyobrażało. Dostajecie nominację. Może ktoś tam was zgłosić do nominacji. Wy musicie zaakceptować to. Oczywiście trzeba być jakąś gwiazdą telewizji, aktorem, piosenkarzem, jakąś osobą publiczną. Coś takiego. I później specjalna komisja wybiera 20-30 osób rocznie spośród tysięcy zgłoszeń, które po zapłaceniu $35 000 mogą trafić tutaj właśnie na drogę sław. Później przy odsłonięciu gwiazdki musicie być osobiście. Nie może być tak, że nie przyjedziecie. No ale jeśli ktoś tutaj trafia, dostaje swoją gwiazdkę w Hollywood, no to myślę, że każdy bardzo chętnie sobie przyjedzie, żeby to zobaczyć. Wiem, że w Polsce też są gwiazdy. Nie wiem w którym mieście, ale są, bo widziałem, że parę tam jakichś sław dostało swoje gwiazdki. Ciekawe, czy w Polsce też muszą za to płacić osobiście, czy nie. Jak ktoś wie, dajcie znać w komentarzach, bo jestem w sumie ciekawy tego. Znaczy nie, żebym tam chciał trafić, oczywiście nie, no, ale tylko chciałbym tak z ciekawości się dowiedzieć. Zresztą ja nie jestem żadną gwiazdą. No ale są tam ludzie na pewno, którzy są bardzo sławni w Polsce, jakoś zasłynęli z różnych rzeczy. Dajcie znać, w jakim mieście to jest. Jaki indyjski food truczek. Namaste, my friend. Wiecie co, ostatnio straszna ochota mnie wzięła, żeby znowu polecieć do Indii. Ale taka naprawdę straszna, że jakbym nie był teraz gdzieś w Stanach, to najpierw poleciał do domu, bo strasznie tęsknię za domem, a później do Indii chyba. O, są gwiazdy. Oczywiście wszędzie można kupić bardzo dużo pamiątek związanych z Hollywood. O, Las Vegas. Miałem pojechać na ulicę, gdzie zabili... nie Las Vegas, tylko Tupac. Miałem pojechać na ulicę, gdzie go właśnie zabili w Las Vegas. Ale chyba, nie wiem, kompletnie zapomniałem. Zobaczcie, Cameron Diaz. To jest sztuka niezła. Trzyma się nieźle. Chociaż teraz dawno nie widziałem, ale zawsze była piękną kobietą. I żebyście sobie nie myśleli, że tutaj są sami bogaci ludzie. Bo oczywiście, że tak nie jest. Jest na przykład, właśnie, o wilku mowa. Są tu też bezdomni, są ludzie uzależnieni od fentanylu oczywiście, od różnych innych narkotyków. Strasznie drogo tu jest też, ludzie sobie po prostu nie radzą z życiem. A jak byliśmy tutaj ostatnio na przykład, to widzieliśmy w samym Hollywood bardzo dużo namiotów bezdomnych, bardzo dużo właśnie takich narkomanów, gdzieś stali i tak dalej. Teraz wydaje mi się, że jest naprawdę dużo lepiej. Widziałem takie artykuły, że niby zaczynają, żeby to źle nie zabrzmiało, ale że zaczynają ich usuwać z miast, żeby Stany Zjednoczone nie były kojarzone właśnie z tym.
A szczególnie te miejsca, które są najbardziej turystyczne. No bo jakby nie patrzeć, no to trochę się z tym kojarzą. No bo przyjeżdżacie do takiego Hollywood, gdzie sobie wyobrażacie, że tu wiecie, każdy żyje super, same sławy, gwiazdy i tak dalej, a widzicie bezdomnych na ulicy, z którymi po prostu nikt nic nie robi, bo jest wolny kraj. No ale chyba właśnie teraźniejszy prezydent zaczął z tym walczyć. Czy to dobrze? Nie wiem, nie chcę oceniać, ale ostatnio właśnie wrzuciłem rolkę na Instagrama. O. Byłem na dzielnicy tam właśnie San Francisco, takiej, gdzie tam byli sami narkomani, właśnie wiecie, palili to jak to się nazywa, ten fentanyl, metamfetaminę i tak dalej, naszczane, nasrane, śmierdziało wszystko. I ktoś mi mówi, o, bo nie rozumiesz tych ludzi. No to zamieszkaj na takiej dzielnicy, postaw się na miejscu osoby, która tam mieszka, która ma dzieci, musi je do szkoły prowadzić, widzi takich ludzi pod swoim domem. Czy nie chciałbyś, żeby ktoś coś z tym zrobił, żeby miasto zaczęło działać? Na pewno byś chciał, każdy by chciał, bo byście się bali o swoje dzieci. Także ja nie oceniam, ale ja bym nie chciał na pewno żyć w takim miejscu, gdzie takie rzeczy by się działy. Nic nie daje nam większej wolności i szczęścia niż takie bezpieczeństwo, że żyjecie w miejscu, w którym jesteście bezpieczni i nie musicie się martwić. Patrzcie, jak całą rodziną zarabiają. I naprawdę bardzo ładnie śpiewa. Właśnie tak, 2 gwiazdy na przykład. I ja nie wiem, czy to nie jest jedyna osoba, która ma w ogóle tutaj 2 gwiazdy, to jest Michael Jackson. Ma jedną jako Michael Jackson, a drugą jako The Jackson. Zdrowie. Donald Trump też ma tu swoją gwiazdę. O, patrzcie, mogą wam tu ułożyć waszą gwiazdę. Ja sobie zrobiłem takie zdjęcie, ułożyłem sobie. Thank you so much. Ale ta gwiazda Trumpa podobno była tutaj wiele razy niszczona. Niszczyli młotkiem i innymi sprzętami. No, chyba wiele osób za nim nie przepada. O, patrzcie, o tym, co mówiłem, że nie lubią Trumpa. To możecie zobaczyć właśnie. Make toilet clean again. Popatrzcie, to jest dokładnie ta gwiazdka, która była niszczona wiele razy. Pyszny owocki. O, patrzcie, jaki cyberpunk. Jechałeś kiedyś tym? Ciekawe, ile wypożyczenie by kosztowało gdzieś. Dobra, tutaj w środku jest gwiazdka właśnie Mohameda Aliego. Z tego co dobrze pamiętam, tak jest. Jedyna gwiazda, która jest powieszona i nie jest na ziemi. Dolby Theatre, miejsce, gdzie rozdawane są Oscary. Nie wiem, co ta Ameryka ma w sobie, ale bardzo lubię tutaj być. Robin Williams. No tutaj koło samego tego Dolby Theatre to są naprawdę gwiazdy. I te gwiazdki są wypolerowane. Godzilla. Szukam Bruce'a Lee. Jest Bruce Lee. No i tak, moi kochani, chcieliście zobaczyć, o popatrzcie, i tu kolejny. Niestety, ale to miasto jest takie, że niektórzy osiągną sławę, a inni stracą wszystko. O, Snoop Dogg. No, parę osób się zna.
Dobra, planowaliśmy być na zachód słońca na Venice Beach, niestety się to nie udało. Ale jeszcze coś tam zobaczymy. Powiem wam tak, przejeżdżałem teraz ulicami, którymi kiedyś jeździłem tutaj 2 razy i wtedy było pełno namiotów, wszystkiego pełno. Teraz nie było nic. Czyli to, co zapowiada Trump, że posprząta Amerykę, to chyba jest naprawdę faktem, no bo naprawdę tak jest. Tutaj chyba już finały tych rozgrywek, co były rano, bo ludzi tyle, że szok. Ale fajnie, to jest naprawdę, to jest zdecydowanie najlepszy mój wyjazd do Los Angeles. Naprawdę to miasto się zmieniło. Jestem zachwycony. A pamiętam, jak kiedyś brat mi mówił, że jak będę zachwycony Venice Beach, ja tutaj przyjechałem, a wszędzie były namioty. Mówię, co ci się tutaj podobało? No i teraz już wiem, co mu się podobało, bo on widział to w normalnym stanie, czyli takim, jak jest teraz. Ale piękne kolorki. Ty, znowu szatan idzie. No jest tam koło namiotu zielonego właśnie. I told them, man, yeah, it's been a long while and I'm really going in. Told them really about to win it. If they think I'm playing games, I just did it since I'm trying to 10. I'm really turning up on the flame. Nie no, tu jest tak magiczny na zachód słońca, że szok. Ale se leci. Idziemy popatrzeć do skateparku, jak sobie jeżdżą. Patrz, jak sobie dziewczyna leci. Dobra, jest. Takie klimaciki. Wróciliśmy już na kemping i powiem wam, że ten kemping jest całkiem spoko. No tutaj patrzcie, pod przyczepą, koło przyczepy zaparkowana niezła furka. Tutaj są prysznice, toalety. Fajnie tu, naprawdę fajnie. Co to jest? Lambo? Na przekozak na kempingu. No tak, chyba. Fajna fura na kempingu. No i tak kończymy dzisiejszy dzień. Jutro bardzo dużo załatwień związanych z wyjazdem. Pogoda jest tam straszna. Dzisiaj była burza piaskowa, która rozwaliła pół Burning Mana albo 3/4. Później zaczęła być okropna ulewa. Zalało wszystko. Także no, nieciekawie się zaczęło. Siemanko, siemanko. Mamy dzisiaj 25 sierpnia. O, ale lew ładny. I dzisiaj planujemy ruszyć w stronę w stronę Burning Mana. Wczoraj to, co się nam wydarzyło, to szok, ale dzisiaj wstawiali filmiki. Już jest lepiej. To jest sytuacja opanowana, ale zobaczymy, co się stanie. Wczoraj mówiłem wam, że to Lambo, a to jest Corvetta, nie Lambo. Nie wiem, jeszcze nie widziałem. Dzisiaj rano przyszedłem, to się przyjrzałem właśnie. Chcę wam właśnie pokazać, jak to wygląda ten kemping, bo jest naprawdę tak świetny. Przy Santa Monica właśnie, przy plaży, zaczyna się Route 66, albo kończy. Patrzcie, jak ta jest zrobiona. Obita jak dom, taką dachówką. No te też są przeogromne. Będę musiał kiedyś na jakimś kempingu kogoś poprosić, czy mogę wejść po prostu do środka, zobaczyć, jak to wygląda. Bo jestem ciekawy. Dobra, moi drodzy, to był taki luźny vlog. Czasem będą takie bardziej tematyczne. Kolejny będzie tematyczny, ponieważ za niedługo jadę na Skid Row. Jadę zobaczyć, jak tam teraz wygląda. Ze względu na to, że naprawdę widać
bardzo dużą różnicę w tym, co było wcześniej, jak to miasto wyglądało, ile było tych wszędzie bezdomnych, tych ćpunów na ulicach i tak dalej. Jest naprawdę o niebo lepiej, ale na Skid Row podobno dalej jest podobnie. Jak jest naprawdę, pojadę, przekonam się sam, sprawdzę i Wam pokażę w kolejnym odcinku. Także zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, że droga do miliona jest coraz bliżej. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, bardzo proszę Cię, zostaw. Zróbmy to w tej podróży, bo bardzo, ale to bardzo mi na tym zależy. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam.